Witam serdecznie, z tej strony Rita. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić wyśmienity tort Snickers. Na bazie ciasta czekoladowego, przełożonego orzechowym kremem, solonym karmelem i orzeszkami ziemnymi. Bogato udekorowany kremem maślano-karmelowym, polewą czekoladową, kremem orzechowym, karmelem, orzeszkami i Snickersami. Oj, dużo tego. Tort jest przepyszny. Zapraszam do oglądania. Krok pierwszy. Ciasto czekoladowe. Składniki potrzebne do zrobienia tego tortu znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga wkleję Wam na dole w opisie tego filmu. Do zrobienia naszego tortu potrzebujemy 2 takie ciasta czekoladowe. Jak zrobić takie czekoladowe ciasto, pokazałam Wam w moim innym filmiku. Odsyłam Was do tamtego odcinka. Link podaję na dole w opisie tego filmu. Odcinamy górę ciasta, żeby było równe. I każde ciasto przekrawamy na 2 blaty. I tak oto otrzymamy 4 blaty. Każdy blat ma około 2 cm grubości. Ciasto jest takie mocne, zbite, nie takie delikatne jak biszkopt. Jest mocno wilgotne i dlatego blatów w tym torcie nie będziemy niczym nasączać. Krok drugi. Krem orzechowy. Do misy miksera wlewamy 400 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 36%. Miksujemy na średnich obrotach miksera. Od razu dodajemy 250 g serka mascarpone, również schłodzonego. Wsypujemy 3 łyżki cukru pudru. Gdy składniki się połączą i krem zrobi się puszysty, dodajemy 150 g masła orzechowego. Łyżka po łyżce. I miksujemy teraz na najniższych obrotach miksera. Gdy tylko składniki się połączą, krem jest gotowy. Przekładamy go do rękawa cukierniczego. Nie miksujemy za długo, bo krem może się zważyć. Krok trzeci. Krem maślano-karmelowy. Do misy miksera przekładamy 230 g masła o temperaturze pokojowej, 200 g solonego karmelu. Jak zrobić taki solony karmel, pokazałam Wam w moim innym odcinku. Link do tego karmelu znajdziecie na dole w opisie tego filmu. I ubijamy około 3 minut, aż składniki się połączą, do uzyskania jasnej i puszystej masy. Następnie w 2 partiach dodajemy 200 g cukru pudru. Stopniowo zwiększamy obroty miksera do średnio wysokich i ubijamy, aż krem będzie gładziutki i puszysty. Również około 3 minuty ubijamy. Nie zapominajcie zebrać szpatułką z boków misy miksera osadzających się tam składników. Krem jest gotowy i przekładamy go do rękawa cukierniczego. Krok czwarty. Składanie tortu. Na podstawkę do tortów nakładamy trochę kremu i kładziemy pierwszy blat ciasta czekoladowego. Nakładamy warstwę kremu orzechowego. Wyrównujemy. Tylko przy bokach wyciskamy krem maślano-karmelowy, robiąc tak zwaną ścianę.
środek nakładamy około 3 łyżki karmelu solonego. Karmel łatwo się nakłada, gdy jest trochę płynny. Wystarczy go lekko podgrzać i zmienia konsystencję z gęstego na rzadki. Mój jest lekko ciepły, ale aby wylać go tutaj na środek, nie może być gorący. Pamiętajcie o tym, bo nam się krem rozpuści. Karmel posypujemy posiekanymi orzeszkami ziemnymi. Do całego tortu zużyłam około 230 g orzeszków. Nakładamy drugi blat ciasta czekoladowego, lekko dociskamy i na tym etapie możemy nałożyć rant, aby tort stabilnie i równo składać. Jeżeli nie macie, nic nie szkodzi, nie musicie nakładać rantu. Nakładamy krem orzechowy. Wyrównujemy go. Wyciskamy krem maślano-karmelowy, robiąc ścianę przy brzegach. W środek karmel. I orzeszki. Czynność z blatami i kremami powtarzamy aż do położenia ostatniego blatu ciasta czekoladowego. Ściągamy rant i kremem maślano-karmelowym tynkujemy tort. Wstawiamy do lodówki do schłodzenia na około 30 minut. Krok 5. Polewa i dekoracja. Do miseczki przekładamy 100 g czekolady deserowej, wlewamy 50 ml mleka i podgrzewamy albo w kąpieli wodnej, albo w mikrofalówce, aby czekolada się roztopiła. W międzyczasie pokroimy sobie 3 małe Snickersy, kroimy na plastry. Od Was zależy, jakiej grubości chcecie. Czekolada się roztopiła i w połączeniu z mlekiem otrzymaliśmy polewę. Przelewamy ją do buteleczki na polewy. Jeżeli nie macie takiej butelki, to nic nie szkodzi, można użyć łyżeczki. Polewa nie może być gorąca, lekko ciepła może być, a torcik musi być mocno schłodzony. To wtedy ściekająca polewa będzie ładnie zastygać podczas spływania. Resztę kremu orzechowego nakładamy przy brzegach tortu, robiąc takie skośne wzorki. A ta tylka to Wilton numer 1M. Nakładamy pokrojone batony Snickers, opierając je lekko o krem orzechowy.
środek wylewamy resztę polewy. I wsypujemy orzeszki. I tak oto prezentuje się wyśmienity tort Snickers. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i na koniec małe ogłoszenie. Kochani, już niedługo będzie nas 25 000 subskrybentów, więc z tej okazji szykuję dla Was małe rozdanie. Ale szczegóły o rozdaniu będą w innym filmie. Tak więc osoby, które nie subskrybują mojego kanału, nie będą mogły brać udziału w rozdaniu. Więc kochani, zachęcam Was do subskrypcji kanału Rita Creative. Wpadajcie też na mojego Instagrama, na mój drugi kanał YouTube'owy, na Facebooka i bloga. Wszystkie linki do moich social mediów znajdują się na dole w opisie tego filmu. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!